Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was. Moje łono pozostaje otwarte, oczekując, jako Matka Miłości, rychłego powrotu wszystkich, którzy są moimi. Umiłowane dzieci, zapraszam was raz jeszcze do wejścia w miłosierną miłość mojego Syna, a jednocześnie do wejścia w zrozumienie Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości. Moi umiłowani, ziemia jest głęboko wzburzona i z każdym pęknięciem przenika ciemność. To ciemność grzechu człowieka przenika do wnętrzności ziemi, to ciemność sumienia tego pokolenia przenika do wnętrzności ziemi. Zwolennicy diabła są na tropie wiadomości o grzechu ludzkości, a to prowadzi moje serce do ciągłego żalu przed tak wielką obrazą mojego boskiego Syna. Wzywam was do szczerego otwarcia waszych sumień, do powstania w duchu i do użycia waszej inteligencji, aby zrozumieć, że Ojciec Przedwieczny musi sprawić, aby Jego dzieci szybko wróciły do Niego przez Jego sprawiedliwość, a to nie odbiera miłosierdzia, raczej jest to największy akt miłosierdzia Ojca wobec ludzkości. Moje kochane dzieci, ciemność tak bardzo przeniknęła do człowieka, że światło zostało całkowicie przyćmione. To wy, wierny ludu, wy walczycie ze światem i jego prądami, to was zapraszam do szybkiego wejścia na moje łono, bo nawet ci, którzy mnie kochają, muszą pozostać z sumieniem i gotowością w przyjęciu ojcowskiej sprawiedliwości i przyjąć ją z miłością. Każde słowo wypowiedziane przez Ojca Przedwiecznego w chwili stworzenia i w każdym wieku nosiło ślad Jego boskiej miłości i jednocześnie Jego boskiej sprawiedliwości. Ziemia nie będzie już oczyszczana wodą, lecz ogniem, który nie tylko zstąpi z wysokości przez boską sprawiedliwość, lecz będzie to ogień, który sam człowiek, całkowicie przeniknięty chciwością, wytworzył własnymi rękami, wiedząc, że doprowadzi to do zniszczenia ludzkości. Biada tym, którzy osądzają tych, którzy są nosicielami tego aktu miłości od Ojca. W swoim sprawiedliwym gniewie pragnie on szybko odzyskać jak największą liczbę dusz, i dlatego powoli wykonywał swoją sprawiedliwość raz po raz na tym pokoleniu, ale oni nie uznali sprawiedliwości Ojca, tylko odwołują się do miłosierdzia, polegając nie na tym boskim akcie, ale na swoim własnym ludzkim słowie, aby trwać w pożądliwości, w złu i we wszelkiego rodzaju przykrościach. Łatwo będzie moim dzieciom rozpoznać dusze prawdziwe, będą to te, które nie tylko wymawiają i okazują boską miłość, ale te, które wzywają ludzkość do szybkiego powrotu na prawdziwą drogę, bo czas się skończył i ręka wiecznej ojcowskiej sprawiedliwości wylewa na to pokolenie pozostałą zawartość kielicha. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, musicie kochać te momenty boskiej sprawiedliwości, ponieważ w nich zawarte jest zbawienie wielkiej liczby dusz. Musicie się bać, ale nie Ojca, ani Syna mego, raczej woli ludzkiej i wolnej woli, która doprowadziła was do stanu zupełnej depresji, w którym zmysły oddały się przyjemnościom i grzechowi. Biada tym, którzy ubóstwiają pieniądze i żyją wśród wygód. Wkrótce nadejdą chwile, w których pieniądze nie będą mogły być używane. Głód w każdym aspekcie będzie się rozprzestrzeniać i ci, którzy umieścili swoje bezpieczeństwo w Bogu pieniądza, będą lamentować. Błogosławieni są ci, którzy żyją w jedności z moim Synem i którzy pośród codziennych nieszczęść trwają złączeni z moim Synem. Ci, w chwilach niedoboru i nieznanych chorób, będą wiedzieli, aby natychmiast zwrócić się do mojego serca i do woli Bożej, ponieważ to w wierze, w zaangażowaniu i w świadomości znajdziecie drzwi,
które otworzą się na lekarstwo na wszystkie możliwe choroby. Moi ukochani, wy, którzy kochacie mojego Syna, nadal mocno obejmujcie Jego krzyż, w nim znajdziecie pocieszenie, tak jak ja to zrobiłam. Tak jak ukazuje w moim wezwaniu Matki z Guadalupe całe stworzenie umiłowane i wzięte przez Ojca, tak wy musicie rozeznać znaki czasu i odłożyć na bok upór i ciasnotę ludzkiego umysłu, który ogranicza wiedzę i ogranicza ducha. Przyjmijcie Ducha Świętego z Jego prawdą, bo niektóre słowa mojego Syna zostały zniekształcone z upływem czasu, ale musicie wiedzieć, że jeśli odejdziecie od przykazań, zginiecie. Aspekty w Kościele mojego Syna zostały odnowione, ale ten, kto przestrzega przykazań, ten żyje w woli Ojca, ten, kto czyni je swoimi, ten, kto wnika w przykazania, ten, kto je kocha, ten jest chrześcijaninem. Nie ten, który daje przykazaniom swobodną interpretację, ten syn lub córka musi zrobić przystanek na drodze i ze świadomością zbliżyć się do mojego Syna, aby Duch Święty dał mu światło prawdy. Umiłowane dzieci, tak jak Ojciec Przedwieczny obił niebiosa światłem gwiazd, nie przestawajcie podziwiać piękna, którym Ojciec was oblekł, patrzcie wysoko moi umiłowani. Moi aniołowie, moje legiony czekają na jeden znak. Tak więc, taka jest szybkość mojego wezwania, abyście raz na zawsze zdjęli zasłonę z oczu i zobaczyli prawdę wydarzeń. Człowiek poświęca swoje życie na planowanie swojej przyszłości, ale przyszłość jest w rękach Ojca. Zachęcam was, abyście ze świadomością i dobrym usposobieniem prosili o pomoc Ducha Świętego, bo to jest ta chwila, w której człowiek musi się zastanowić i zdecydować, trwać w grzechu czy przyjąć i pokochać wolę Bożą. Człowiek musi wybrać między oczyszczeniem a zachowaniem wiary, ten, kto pozostaje w wierze, będzie mniej cierpiał, a ten, kto nie chce widzieć, że sprawiedliwość Ojca jest konieczna dla dobra dusz, będzie cierpiał więcej. Moi umiłowani, poświęćcie się naszym sercom, poświęćcie się i podzielcie się z braćmi i siostrami, że czas nie jest czasem. Ukochane dzieci, po oczyszczeniu mój Syn przybędzie, aby królować z całą swoją miłością, a ja, ta, której mój Syn powierzył swój Kościół w tym tak obleganym oczyszczeniu i wypełnieniu tego, co zapowiedziałam, pozostaję i pozostanę z każdym z tych, którzy mi na to pozwolą. Moje anielskie legiony będą was bronić. Jeśli jest jakaś chwila dla ludzkości, w której człowiek musi pokazać swoją niewzruszoną wiarę, to właśnie ta, a nie inna. Nie oczekujcie innej chwili, to jest ta jedna, dzieci, a ten, kto wam mówi, że apokalipsa to bajka, ten ma zaciemnione serce i zaślepiony wzrok duchowy, ponieważ słowo mojego Syna nie zostało napisane po to, aby się nie wypełniło, ale po to, aby się wypełniło. Dlatego on zapowiada wam to, co nadchodzi, ale człowiek, głuchy, ślepy i niemy przed wymysłem coraz to nowych grzechów, gardzi tym wezwaniem i zaciemnia się. Umiłowani moi, idźmy zjednoczeni ku spotkaniu z moim Synem, ku ostatecznej szczęśliwości, gdzie ludzkie utrapienia przestaną być utrapieniami, a wszystko będzie pokojem, miłością, a człowiek osiągnie wzniosłość. Ja was nie opuszczam, chronię was moim płaszczem. Bądźcie pewni, że ta matka was nie opuszcza, a w pokusach natychmiast przyjdę z tym, co jest potrzebne do ich zwalczania. Zbliżcie się i przylgnijcie do tej matki, bo ja wstawiam się za wami przed moim Synem. Błogosławię was i nie zapominajcie, że jesteście moimi dziećmi i że kocham każdego człowieka z taką samą intensywnością i taką samą miłością, z jaką kocham tych, którzy w tej chwili wzywają mnie, Matko. Błogosławię was,
Moje serce pozostaje otwarte dla każdego z Was, Matka Boża.